Witam na kanale Retrownia w kolejnym odcinku pogadankowym. Dzisiaj będzie kolejny, w sumie już trzeci odcinek o gierkach LCD. Jak zwykle specjalne podziękowania dla Daniela Lubawskiego, który mi te gierki podsyła do recenzowania. W linku znajdziecie pod filmikiem jego twórczość, jego fotografię, bardzo fajne rzeczy, zapraszam do zerknięcia. A teraz już przechodzimy do samej gierki. Dzisiaj mamy coś wyjątkowego. Zerknijcie sobie. Zresztą zaraz będzie wszystko w przybliżeniu. Jest to Earth Invaders od firmy CGL. Także jest to naprawdę wyjątkowa konsolka i bardzo, bardzo piękna moim zdaniem. Za chwilkę sobie przejdziemy do opisywania jej, no i oczywiście zagramy. Także zapraszam. Earth Invaders został wypuszczony na rynek przez firmę CGL w 1982 roku. Tak naprawdę CGL był angielską firmą, która importowała gry z Japonii, m.in. firmy Tomy lub Gakken i wydawała je pod własną marką. Ta dokładnie gra została wyprodukowana właśnie przez firmę Gakken i w Japonii nosiła tytuł Heiankyo Alien. Sama konsolka, jak widzicie, ma dość nieregularną biało-niebieską obudowę i posiada piękny fluorescencyjny wyświetlacz. Po lewej stronie mamy dwa większe przyciski odpowiedzialne za kopanie i zasypywanie dołów, a po prawej cztery przyciski kierunkowe. Po środku mamy przełącznik trybu pomiędzy amatorskim i profesjonalnym. Z tyłu na klapce baterii dodatkowo mamy napisaną małym druczkiem instrukcję do gry. Sama konsola zasilana jest 4 bateriami typu C lub R14 w zależności od nazewnictwa. Jeśli zaś chodzi o sam gameplay, mamy tutaj do wyboru tryb amatorski i profesjonalny. Ja zagrałem na każdym z nich, na profesjonalnym z tego co po prostu mi się wydaje, po prostu przeciwnicy, czyli te kółeczka z nóżkami poruszają się trochę szybciej, dlatego grałem głównie na amatorskim, żeby ogólnie cokolwiek tutaj zdziałać. I teraz tak, to co widzicie tutaj mamy takie ścieżki pomiędzy tymi kwadratami. Mamy swojego czerwonego ludzika, generalnie mamy chyba tych ludzików 3 na jedną grę. I te kółka takie jakby z nóżkami to są obcy. Naszym zadaniem jest kopanie dołów, czyli generalnie jest to taka gra, można powiedzieć, trochę strategiczna. Naszym zadaniem jest kopanie dołów. Tak jak widzicie, po wykopaniu takiego dołu zostaje takie kółeczko i czekamy, aż obcy wpadnie w takie kółeczko. Jeżeli wpadnie, to mamy kilka sekund na to, żeby go zakopać w tym dole. Jeżeli nie zdążymy tego zrobić, to obcy ucieknie. Mamy też tutaj punktację po środku. Tak jak widzicie, jest zaznaczone takie są czerwone cyferki. I generalnie jeżeli chodzi o właśnie cały ten gameplay, to gra wydaje się naprawdę trudna. Kilka razy sobie zagrałem, udało mi się raz nawet dojść do 3. poziomu i generalnie za każdym razem przeciwników jest coraz więcej. Chyba na 1. poziomie mamy przeciwników 3, później mamy przeciwników 5, a na 3. poziomie mamy przeciwników 7 i tak naprawdę jak zaczynamy tą planszę nawet już z 5 przeciwnikami, już nie mówię nawet o 7, no to jesteśmy, że tak powiem, bardzo mamy malutko czasu, żeby cokolwiek, gdziekolwiek się zakopać, okopać, żeby można było stworzyć jakiś bezpieczny przyczółek. I po prostu, jeżeli już nam się uda taki przyczółek zrobić, no to czekamy, aż ci obcy będą wpadać i po prostu zakopujemy doły i tworzymy szybko w tym miejscu jakieś inne. Możemy właśnie tutaj sobie kombinować taktyki, różne tworzyć. Przeciwnicy poruszają się prawdopodobnie zupełnie losowo, więc no, trzeba czasami trochę poczekać, żeby wpadli, ale wam powiem, że naprawdę gra jest bardzo wciągająca. To jest, nie wiem, 7. czy 8. odcinek o gierkach LCD i chyba wydaje mi się, że ta najwięcej czasu mnie wciągnęła i naprawdę się świetnie bawiłem. Może dlatego, że właśnie lubię takie strategiczne giereczki. I nawet jeżeli ona nie wygląda jakoś super fascynująco, to możecie mi wierzyć na słowo, że naprawdę jest wciągająca. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Earth Invaders.
Dajcie mi znać, czy zrobiła ta konsolka na Was wrażenie, bo na mnie zrobiła naprawdę spore. Jak na taką konsolkę z 82 roku jest naprawdę bardzo grywalna i w sumie nie mogłem się od niej oderwać, co się nieczęsto zdarza. Także dajcie mi znać, jak Wam się odcinek podobał. Możecie pisać w komentarzach, a teraz już dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć!